Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona K770i. Zaczynamy. Pierwsze co oczywiście ściągamy tylną klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. Teraz przejdziemy do rozkręcania telefonu. Tu mamy 1, 2, 3, 4 śrubki. Śrubki są gwiazdkowe. Odkręcamy te 4 śrubki. Z drugiej strony śrubki odkręcone. Teraz odkręcamy kolejne śrubki. Tu mamy ich aż 6. Krzyżakowe 2, 4, 6. Odkręcamy wszystkie. Śrubki wszystkie odkręcone. Teraz przechodzimy do demontażu obudowy przedniej. Podwadzamy obudowę na samym dole i obudowa nam praktycznie sama schodzi. Jeśli będzie schodziła, to podwadzamy później z drugiej strony i na pewno nam wszystkie zaczaski puszczą. Teraz odkręcamy dwie śrubki, tu jedna, tu druga, krzyżakowe. Wyciągamy przy okazji od razu wszystkie klawisze, bo będą nam przeszkadzać. I podwadzamy tą całą płytkę. W tym miejscu jest tutaj tasiemka podpinana pod płytę główną. Odpinamy ją i od razu widać nam wyświetlacz, który możemy od razu podwadzić, jeśli mam tutaj zaczaski uszkodzone. Jeśli nie, to podwadzamy całą płytę główną. Ona nam delikatnie wychodzi. Odwracamy ją i tutaj w tym miejscach właśnie odpinamy te zaczaski i odpinamy wyświetlacz z płyty głównej. Następnie mamy jeszcze tutaj taką mini płytkę, na której się mieści tutaj karta pamięci i karta SIM. Bardzo fajna opcja w tym telefonie, bo można to wymienić. W innych w większości jest Sony Ericssonów czy Nokii. No Nokii akurat nie, ale w większości Sony Ericssonów musimy to lutować, gdybyśmy uszkodzili. A w tym telefonie akurat jest to wymienne. Tu mamy zaczask i oczywiście to jest to na taśmie. Odpinamy taśmę i ściągamy. W tym telefonie również fajna jest sprawa z Fastportem, że też jest wymienny bez ingerencji lutownicy. Zwyczajnie wyciągamy go. No i w tym momencie mamy gołą płytę. Jeśli byśmy chcieli wymienić też aparacik w tym telefonie, jest taka możliwość, ale musimy robić to bardzo, bardzo ostrożnie. Ja w tym momencie tego nie będę robił, bo jest to niepotrzebne. Musimy po prostu tutaj odpowiednio podwadzić ten aparacik, by tego wyjąć, by nie uszkodzić tej ramki naokoło i nie uszkodzić go wewnętrznie. Najlepiej czymś plastikowym, odpowiednio w takim miejscu, by tego, tak jak mówiłem, nie uszkodzić. W tym telefonie najczęściej się uszkadza tutaj ta właśnie część. Ta część odpowiada za
za poprawne wyświetlanie, przełączanie aparatu. Jeśli to się uszkodzi, to oczywiście nie możemy korzystać z naszego aparatu w tym telefonie. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu. Zaczynamy. Tu jak widzicie wypadło mi głośnik z zasięgiem. Zakładamy go z powrotem. Zakładamy ponownie Fastport, tylko pamiętajcie o odpowiedniej stronie, by później nie zdziwić, że telefon nie ładuje, i ponowne będzie jego rozkręcanie. Popatrzcie sobie dokładnie, gdzie są styki na płycie i na Fastporcie, i tak go mocujcie. Fastport zamontowany. Teraz montujemy ponownie kartę SIM i kartę pamięci, czyli płytkę. Mocujemy tasiemkę na płycie głównej i nakładamy. Jest. Odwracamy telefon, naszą płytę główną, i zakładamy wyświetlacz. Zapinamy tasiemkę. I nakładamy go. W moim przypadku akurat tutaj troszkę bolce popękały, ale to nic. Tu u samej góry one już były popękane właśnie, te bolce, ale jakoś sobie poradzimy. Telefon już widać był kiedyś odkręcany, niestety nieodpowiednio. Teraz zakładamy klawiaturę numeryczną na taśmę. Tutaj zakładamy i mocujemy ją na płycie głównej. Jest już zamocowana. Jeszcze poprawnie go skręciliśmy i go nie uszkodziliśmy. Telefon poprawnie się włącza. Dzięki za oglądanie tego poradnika. Zapraszam do kolejnych poradników. Cześć.